Dzień dobry. Witam. Kłaniam się z dalekiej, ciepłej Dominikany. Dzisiaj chmurno, padał deszcz, świeciło słońce, jak zwykle. Bardzo przyjemna atmosfera. I dzisiaj będziemy rozmawiali wspólnie z naszymi kochanymi widzami, które jest u mnie na Zoomie. Nazywam się Aleksander Korecki. Kto nie zna, zajmuję się zdrowiem swoim i tych, kto słucha mnie, moje porady, czytają moje książki, używają moje rozpracowki. I dzisiaj będę zdradzał jeszcze jedną rozpracowkę, którą ja znowu dopracował. Jak ja mówił wcześniej, ja w większości jeszcze i naukowiec, bo te rzeczy, które ja używаю, tą medycynę, którą ja faktycznie radzę komuś i te metody, to wszystko moje dopracowki. Jeżeli nie tyle jest, można powiedzieć, że to kiedyś było, no ale i tak ja to udoskonaliłem. Wcześniej była też rozmowa na tym, jak polepszyć stan zdrowia, у кого болить голова, у кого есть крęcится голова, у кого боль в шее. И wiele takich dolegliwości, których człowiek даже не odczuwa. Даже есть wiele problemów związanych z szyjnymi kręgami, na przykład, kiedy one nie na miejscu, kiedy tam jest problem. У меня была jedna pracownica, która często chodziła na chorobowe i chciała znowu iść na chorobowe z powodu anginy, no ja powiedział, że idź, ja tobie kręgi poprawię i będzie wszystko dobrze. Ona mówi, co ma być wspólnego z kręgami na szyi, jeżeli u mnie angina, ja czuję, że u mnie dokuczaje ból gardła. No ja mówię, jaka tobie różnica? No zrobimy i już. No i poprawił jej kręgosłup szyjny. No i za jedną sekundę znikli problemy z anginą. Вы можете to wyobrazić даже. Jak może być objawy 100% anginy i zniknąć po nastawieniu kręgów szyjnych? Teoretycznie lekarze powiedzieć niemożliwe, a to jest prawda, bo układ nerwowy, który jest, przychodzi przez szyję, tam może spowodować wszystkie problemy, które jest niżej szyi. Także wszystkie choroby, które jest niżej głowy, mogą być przyczyną problem z naszej szyi. Jak nastawić kręgi? Ja даже was i szkolić nie będę. To bardzo ciężka praca, nie z powodu tego, że trzeba dźwigać ciężary, a trzeba odczucia. Ja niektórych даже nie myślał, żeby kogoś даже szkolić. Wiele szkolił osób, ale niektórych даже nie szkolił. Mówię, ty sportem zajmował się, tobie co 100 kilo dźwignąć, co szyję skręcić, to obojętne. Ale to można bez problemu naprawiać samому. Samому naprawiać jak? Większość mówi tak, weźmiesz, no tak, jeszcze więcej skręcisz. Także jest metody, które ja wcześniej radził, ale oni nie na tyle doskonałe. Kilka ćwiczeń było u mnie takich. Ja dał najlepsze ćwiczenie, które na ten czas działało na krężenie lepsze głowę, które żeby szło na prawo szyjnych kręgów. To były takie ćwiczenia leżące na łóżku, skręcаешь tylko głowę i już wiele można naprawić. Realnie. No i ludzie mówią, że dużo czasu trzeba było ćwiczyć w prawie rok, żeby coś naprawić
z tymi kręgami. No, ale rok to normalny proces, bo zmienić, nie tylko naprawić kręgi, ale zmienić to, co było już uszkodzone, to może rok, a może i 2 trzeba. Ale każdy chce szybciej. No jak chcecie szybciej, to dzisiaj będę pokazywał, jak trzeba udoskonalić tę metodę i zrobić, żeby to było szybciej, żeby to działało skuteczniej. To moje udoskonalenie i moja nowa rozpracowanie, którą ja sprzedaję wam znowu za darmo. Zdradzaję wam swoje rozpracowanie. Давайте zobaczymy, jak to odbywaється. Dzisiaj wszystko w czerwono. I co? Jak ви zobaczyli, dlaczego ja nie radzę robić te ćwiczenia siedzące? Chociaż większość ludzi mówi, że nie ma różnicy, czy tak kręcisz, czy leżące na łóżku. Nie jest duża różnica. Generalnie różnia. Tak, kiedy kręcisz, możesz przesadzić, możesz zepsuć. Kiedy leżysz na łóżku, twoja głowa nie będzie więcej, jak będzie wprost cały czas. Także my rozluźniamy głowę, szyję, kręgi, kiedy my leżymy. Kiedy my siedzimy, nasza głowa jakby tam nie była, a może jakich z 5 kilo wagi ma. To także, jeżeli my robimy to leżące, my robimy ćwiczenie więcej skutecznie. Ile razy? Pierwsze pytanie, to trzeba zrobić. A ja nie wiem. Ja nie wiem, ile razy. Każdy człowiek powinien robić od początku. Może 5 razy pokręcić dzisiaj. Jutro może 10, może tam 15. I tak codziennie dodawać troszeczkę te ćwiczenia. Bo nie wiadomo, jaki stan zdrowia. Przesadzić to oznacza to też uszkodzić. Także powoli trzeba to wszystko robić. I nie ma tu normy, ile trzeba zrobić każdemu. Każdy powinien odczuć, ile on może. A ćwiczenie naprawdę bardzo dobre i jeszcze bardzo mocne. I każdy даже po 10, po 20 razy, jak to zrobi, to zobaczy, że już faktycznie mięśnie troszeczkę bolą. Nie trzeba przesadzać, żeby mocno boleli, ale można czuć, że to jest. I powoli tak znikają problemy. Jeszcze bardzo dobrze na co? Ludzie nie podejrzewają, że jest ból gardła, też polepszaється. Choroby tarczycy, które też bardzo dużo ludzi jest. To tak samo masuje szyję, masuje tutaj część, gdzie tarczyca jest. Hormony lepiej pracują. Układ nerwowy cały, do całego organizmu idzie. Wszystkie organy narządy powinny pracować lepiej, kiedy jest dotlenie mózga, a tak on może być niedotleniony. No i teraz pytanie do mnie na ten temat dzisiejszy u naszych ekspertów. Co one mogą powiedzieć? Może to w ogóle niepotrzebna rzecz? Proszę, pan Edward pierwszy podniósł rękę. Mnie się wydaje, nie tylko wydaje, że to pomaga, bo ja sam to sprawdzałem na sobie. Te skręty, co pan kiedyś pokazał, panie Aleksandrze, tymi rękami i tak dalej, do przodu i tak dalej. I nerki zaczęły lepiej pracować. Ja trochę odpuściłem z tym wszystkim, ale teraz zacznę znowu od jutra dokładnie to wszystko robić. Tak samo skręty właśnie szyjne, bo tam się od strony szyjnej
to wszystkie nerwy przebiegają od mózgu i tak dalej. I oni są niekiedy utkwione pod tymi całymi złogami. Przez te ruchy można uwolnić wiele reakcji, że na przykład bóle mijają i tak dalej. Ja to zauważyłem, że jak skręcałem na leżąco, właśnie tak jak pan pokazał, to głowę, mi szumy uszne mi przechodziły i nie miałem już takich mocnych. Później trochę to zaniedbałem, znaczy trochę, no. Znowu zaczynam to robić od jakiegoś czasu i widzę, że mi to bardzo pomaga, nie? I to będę tak robić, powiedzmy, ileś tam razy, dni, aż do oporu, aż mi się to wszystko usunie i później regularnie zacznie to praktycznie stosować dziennie. Bo teraz ja to trochę się, jak powiedziałem panu, odpuściłem. Ale to są bardzo przydatne ćwiczenia i one faktycznie pomagają. Myślę, że to tylko praca mózgu, a na samej sprawie to problemy szyi. Może даже i z mózgiem, kiedy nie ma tlenu, brakuje. Także тут ja nie będę twierdził, co jak tam z teorii. Ja tylko mówię od praktyki. Jeżeli ćwiczyć te ćwiczenia, to faktycznie tego można pozbawić. За ile nie wiadomo. Każdy ćwiczy или ćwiczy i tak samo każdy robi, czy on często robi, czy nie, to już zależy od człowieka. Chociaż тут pokręcił głowę, kładziesz się spać, też pokręcił głowę na łóżku i co z tego? No, bardzo prosta rzecz. No ja to robiłem, panie Aleksandrze, zawsze gdzieś tak około 10 minut. Tam i z powrotem głową kręciłem i widziałem, że to faktycznie pomaga, także to nie są jakieś tam wymyślone rzeczy, no faktycznie to pomaga, nie? I to muszę pana za to ogromnie pochwalić, bo ja na przykład te wszystkie szumy uszne, które miałem, zredukowałem prawie że o 60%, bo mi tak gwizdało w uszach, że niekiedy nawet zasnąć nie szło. No a teraz widać, że to funkcjonuje i faktycznie i uspokaja. No jeżeli to pracuje, to trzeba dalej pracować nad tym. Jeśli na 60% już poprawił, to pracuj dalej. Może tej najwcześniejszej metody. No wiadomo, będzie się to robić dalej, aż do skutku i powiedzmy codziennie będę to wdrażał tak sobie, że przed spaniem 10 minut i tak się leży w łóżku i tak, a te 10 minutek dla zdrowia warto poświęcić. To każdemu to polecam też, nie? To są bardzo doskonałe metody. Dziękuję. Dobry wieczór. Dobry. Właśnie jestem na etapie tych ćwiczeń, ponieważ niedawno odezwały mi się silne bóle i kręgosłupa szyjnego, i łopatki, i barku. 20 lat do tyłu miałam wypadek samochodowy, uderzenie w tył samochodu, chodziłam w czymś takim i teraz ten ból wrócił, no może w wyniku tam dźwignięcia większych ciężarów, przyczyna nie wiadoma, ale ćwiczę. I powiem tak, na początku jak kręciłam głową, to bardzo powoli i tam było chrup, chrup, chrup. W tej chwili już nie ma tego chrup, chrup i zauważam, że jest pewien postęp. Z pomocy fizjoterapeuty też skorzystałam, ale te ćwiczenia to już jest niezależne, bo tam był kręgosłup niżej, łopatka i tak dalej, ale ćwiczenia szyi, no to tutaj mam wyraźną różnicę. Jeżeli już nie ma tego chrupania, które było, to już jest duży plus. No ból oczywiście już odchodzi, to już jest końcówka, także jestem dobrej myśli. Ćwiczę też wkręty kręgosłupa z tymi wymachami rąk do przodu, do tyłu. Tam dosyć szybko 20 razy zrobię i już dostaję takiego zawrotu w głowy, ale wiem, że jak będę stopniowo coraz więcej, to też będzie postęp tak jak z szyją. Co zauważyłam jeszcze przy ćwiczeniu szyi? Oczywiście potwierdzam, że jak próbowałam ćwiczyć na siedząco, no to ból był taki, że mogłam sobie tylko zaszkodzić i już nigdy więcej nie spróbowałam, tylko się położyłam i tylko i wyłącznie na leżąco ćwiczyłam. Także tak jak pan profesor mówi, sprawdziłam na sobie tylko na leżąco i można sobie zaszkodzić w pozycji siedzącej w chwili, kiedy ten ból faktycznie dokuczył. Ja wam powiem, że tylko w pozycji leżącej to tylko ja rozpracował i tu to ćwiczenie i teraz udoskonalił i to też leżące. Wszystkie mówią, że siedzące to trzeba robić, a ja liczę, że nie. Nie. Z praktyki wychodzi, że inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Brigita? Dzień dobry, słychać mnie dobrze? Dobrze. Dobrze. No ja chciałam się przedstawić, bo ja tutaj jestem po raz pierwszy w ogóle na czacie. Tak obserwuję wszystkich i znam tylko z imienia. Z Różą mam trochę więcej kontaktu i z Alicją. Także Alicja mnie do czatu kursantów, że tak powiem, włączyła, więc obserwuję już tutaj Państwa od wielu miesięcy. No jestem bardzo wdzięczna Panu profesorowi, że Pan mnie tutaj dołączył do grupy. No i chciałam coś na temat tych ćwiczeń. Też robię te ćwiczenia, te takie, jak Pan profesor pokazywał, ale tylko tak na w prawo i w lewo. Teraz to, co Pan pokazywał, to jest tak trochę z głową w jedną stronę w prawo, tak trochę do góry i później znowu. Czy to jest jakaś różnica? To najmocniej działanie, najskuteczniejsze i szybciej to naprawia. Ale to ciężkie ćwiczenie, to trzeba, jeżeli tak powoli zrobić, trzeba kilka razy dać. To możecie nie liczyć, może 5 razy, ile chcecie dać, jak zwykle na boki, i później o tak poruszyć. Trochę do góry. Do góry i do dołu. Okej. Pozycji w tej maksymalnie napinawszy na bok. Aha, bo ja już robiłam takie bez tego właśnie napinania. I Także też mi bardzo jeżeli tak kręci, to super, ale jeżeli jeszcze dodatkowo tak, to będzie... Super, bo już nawet jak normalnie tak robiłam, bo nie wiedziałam o tym, to też jest, dużo się polepszyło. No. A te takie skręty w boki, to robię, muszę powiedzieć, tak jak było nakazane 200 razy w ciągu dnia. I czy to jest normalne, że na przykład kręgosłup może boleć bardziej? Znaczy nie bardziej, to znaczy inaczej, tak jak gdyby był właśnie, mięśnie były bardziej, na przykład, czy może za mocno to robię? Nie wiem, czy to... No i ja o tym mówię, to nie tylko kręgosłup, tak samo szyję. Kiedy idą takie skręty, to napinаются mięśnie nie przygotowane do takiego życia z tymi skrętami, mięśnie napinаются, oni blokują, jeżeli to duża praca, jak wy cały czas będziecie kręcić ręką, to też mięśnie będą boleli. Każdy sportowiec idzie po sporcie, po ćwiczeniach, i on ledwo nogi ciągnie za sobą, bo ему wszystko boli. I tak samo z kręgami i szyjnymi, i przy tym ćwiczeniu też. To trzeba ćwiczyć powoli, dodawać. I wtedy regularnie. Jak przerwał, to znowu to będzie problem. Kiedy człowiek przerwał ćwiczenie, to znowu trzeba rozpoczynać od początku, bo mięśnie nie przygotowane. Mięśnie bardzo szybko tracą sił. Ale robię codziennie, także dobra, to będę dalej. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Pan Janusz, dzień dobry. Dzień dobry. Te ćwiczenia są mnie bardzo potrzebne, ponieważ jakieś 15 lat temu, kiedy ćwiczyłem jogę i w tamtym czasie po prostu byłem w takim doskonałym stanie fizycznym, że uważałem, że mi nic zaszkodzi. W związku z tym, jak stałem na głowie w czasie robienia jednego z ćwiczeń jogi, to zacząłem kręcić głową. I to nie za dobrze wpłynęło na moją szyję. I po prostu coś mi tam chrupnęło w szyi. Od tego czasu mam szyję dosyć wrażliwą. I po prostu zakres skrętu szyi się zmniejszył. Od kilku miesięcy zacząłem robić te ćwiczenia, które pan Aleksander zaleca. I muszę przyznać, że zmniejszyło mi się chrupanie w głowie. Z tym, że muszę też uważać, bo na przykład zacząłem robić to za bardzo intensywnie i zaczęło to mieć skutek negatywny w tej postaci, że zacząłem odczuwać pewien ból szyi, którego normalnie nie odczuwam, jeżeli nie wysilam szyi. Także teraz troszkę spuściłem z tonu. Przeważnie robię to, jak się w łóżku ekranu, bo to jest najlepsza okazja. Po prostu usuwam poduszkę i na płaskim materacu kręcę głową i wieczorem. A oprócz tego później rano też robię te ćwiczenia skrętów całego ciała. Do skrętów dodaję też światło. Mianowicie kupiłem 2 lampy, które się używa się do naświetlania gadów.
szukałem w ogóle jakiegoś źródła światła, które potrafi emitować promienie ultrafioletowe. I nie jest to takie proste. Bo na przykład patrzyłem na te komory do opalania się. Okazuje się, że tam spektrum jest tak nastawione, że jest przewaga promieni ultrafioletowych A, które opalają, ale one nie wytwarzają za dużo witaminy B. A więc nie chodzi głównie o ultrafioletowe promienie B, które wytwarzają największą ilość witaminy D. Więc w końcu jedyne, co znalazłem, to są właśnie żarówki, które się stosuje do jaszczurek, do węży, jak ktokolwiek ma w domu, albo jak ktoś trzyma ptaki w domu, to ludzie kupują te żarówki i naświetlają te jaszczurki. I podobne te jaszczurki doskonale się rozwijają i rzeczywiście wtedy funkcjonują, bo jaszczurki nie mogą funkcjonować bez światła słonecznego. Tak samo ptaki, które są trzymane w klatce. Także robię to, takie 2 lampy mam, zapalam je i wtedy robię te ćwiczenia, z tyłu mi świeci lampa. Ostatnio przypaliłem się trochę, bo za blisko te lampy były. Żona twierdzi, że się opaliłem i zmarszczki na plecach wyszły teraz. Także, ale wracając właśnie do tego ćwiczenia, to widzę, że robię tylko w ten sposób na łóżku, nie podnoszę, muszę spróbować, jak to będzie w ten sposób. Ale widzę, że jest mniej chrupania w szyi i zwiększy mi się zakres ruchu. No, w ogóle jest wiele ludzi na dzień dzisiejszy, które nie mogą ruszyć głową ni w jedną, ni w drugą stronę. Faktycznie chodzą jak gwoźdź, im sadzili w tą szyję i to jest bardzo poważny problem, poważna choroba, ale tymi ćwiczeniami też można faktycznie powoli rozruszyć ten kręgosłup. Także nie trzeba tracić nadzieję, trzeba walczyć. Pan Janusz, a kto panu poradził стоять na głowie w pani wieku? To było jakieś 15 lat temu. Zasadniczo ja wtedy ćwiczyłem bardzo intensywnie jogę i joga mi bardzo pomogła, muszę powiedzieć, bo przed czasem, kiedy zacząłem ćwiczyć jogę, ja miałem co roku miałem zapalenie ostrzeli, ciężkie zapalenie ostrzeli. I co roku po prostu straciłem chęć do życia, bo to było coś niesamowitego. Brałem na początku antybiotyku, nic nie pomagało. W końcu, jeszcze w Polsce jak byłem, miałem około 30 lat, natrafiłem na taką klinikę w Polsce, która obiecywali, że oni mogą dojść do tego, dlaczego ja mam ciągle zapalenie ostrzeli. I zaproponowali test. I ten test polegał na tym, że oni pompowali płyn do płuc. Ale jak sprawdziłem bliżej, to się okazało, że nie wszyscy przeżywali ten test. No więc ja się wycofałem z tego, powiedziałem, no to ja wolę jednak cierpieć i nie będę tego testu przechodził. I tak było źle, później pojechaliśmy do Grecji. No w Grecji było bez przerwy ciepło. Ciepły klimat jest przyjemny, jak Aleksander może stwierdzić teraz w Dominikanie. Więc w Grecji mi to trochę przeszło. Potem pojechałem do Kanady. W Kanadzie jest zimno dosyć w zimie. No była to znowu taka sytuacja, że jak tylko wychyliłem się bez czapki w ciągu zimy na zewnątrz, przez chwilę, minutę, byłem ciężko chory, miałem ostre zapalenie ostrzeli. Kaszlałem, niesamowicie kaszlałem i już całe ziemię miałem z głowy. Dopiero jak zacząłem ćwiczyć jogę bardzo intensywnie, 3 razy dziennie, jest dobrą nauczycielką. I tam karate, jogę, to wszystko, to byli ludzie, którzy prowadzili i karate, i jogę. No i muszę powiedzieć, że to mi dużo pomogło. Rzeczywiście ja w tamtym momencie... Sami ćwiczenia pomogli. Ja dam troszeczkę przykład nie swój. To było już prawie 30 lat temu, gdzieś tak. Był sanatorium w Ессентуках, nie Ессентуки, Евпатория w Krymu i tam na plaży był jeden dziadek, jemu za 70 było. I on, żeby zwrócić uwagę widocznie kobiet jakichkolwiek, może młodych, może jakich, pokazać, że on jeszcze coś ma w sobie, to on przychodził do plaży i przed samym wody stawał na głowę. I tak może z tydzień on chodził cały czas, stanie, później leży, tam poswici, popływa i znowu postoje na głowie. No i później byli tam z ekipą wiele osób, nas było razem i dziewczyny przyszli, mówią, już dziadek, nie ma dziadka, zmarł ten, który pokazywał, że może стоять na głowie.
Szedł po ulicy i nie ma dziadka. Problem w tym, że kiedy człowiek młody, to można ćwiczyć. Wiele ćwiczeń, wiele tych rzeczy, które proponuje yoga, jak ja wcześniej mówił, z wiekiem nie tak, ja bym powiedział, można to wszystko używać. Niebezpiecznie. Żyły słabiutkie w głowie, tak samo szyjne kręgi. No, ja wam teraz mówię ćwiczyć, że ciężko i wy тут niektórzy zgadzaєтесь na tym, że kiedy siedzisz, kręcisz głowę, to już czujesz ciężar i inaczej jak leżysz, a тут jeszcze z wiekiem i stoi na głowie. No to przepraszam. Tam przypuklin w szyjnych kręgach tyle, a on jeszcze dodaje. No, ja nie będę nikogo namawiał, ja tylko mówię o tym, że jest niebezpieczne metody, a jest troszeczkę szkodliwe. I zasada w medycynie, jaka by ona nie była, jakie by nazwy nie były, to faktycznie yoga proponується dla uzdrowienia. Także ja liczę, że kiedy człowiek młody, wiele ćwiczeń, które jest w jogie, można używać. Z wiekiem nie za bardzo. Jak ja to wcześniej mówił, даже я wysyłał ten filmik, mnie już stali pisać o tym, że nie, ja nie mam racji, że yoga to dobra. Ja nie mówię, że ona niedobra. Tylko nie dla wszystkich i nie wszystkie ćwiczenia, jak ja teraz mówię, стоять na głowie, no może w 20 lat to super. W 50 jeszcze, ja myślę, możliwe. A później to już niebezpiecznie. Także trzeba, żeby jeszcze mózg był w tym miejscu, na którym wy chcieli stoять w tym wieku, kiedy wam ktoś radzi. No on radzi, on młody, on radzi, on chce pieniądzów zarobić na waszych szkoleniach, na waszych ćwiczeniach. A co z wami będzie, jemu obojętne. A główna rzecz w medycynie nie zaszkodzi. Także trzeba samому myśleć i radzić tylko to, co może nie zaszkodzić. Wiele ćwiczeń, tej samej jogi, ja nie mówię, że ona szkodliwa. Wiele ćwiczeń, które można używać choć 1000 lat. Ale myślę, że niektóre jest, które nie można używać z wiekiem, bo zaszkodzić. Większość ludzi mają problemy z kręgosłupem. Jeżeli ich nie mają, to mogą mieć po tych ćwiczeniach, które człowieka czasami radzi. Dziękuję bardzo, Panie Janusz. Roza? No ja tutaj miałam z innej strony doświadczenie, ponieważ nie miałam żadnych urazów szyi i tak dalej, ale no z ciekawości chciałam popróbować te ćwiczenia. Już nie pamiętam z jakiej przyczyny zdecydowałam się to ćwiczyć. I na łóżku leżąc, i siedząc, te skręty. I powiem tak, że dla mnie najbardziej pasuje to robić rano. I dla mnie to działa pobudzająco, że jakby czuję się właśnie bardziej dotleniona i raczej ten aspekt najbardziej mi się podoba w tych ćwiczeniach. Właśnie takie dotlenienie się, że człowiek jaśniej widzi, lepiej się czuje, od razu ma ochotę wstać, bo u mnie trochę czasem problem jest, żeby rano wstać, żeby się zmobilizować. A po takich ćwiczeniach to już człowiek jest taki pobudzony, tak przyjemnie, no jak po kawie. I już normalnie może wstać i wszystko robić. Tak, to pobudzaje energię, wzmacniaje człowieka to 100%. A pytanie na temat wzroku, ty tylko krótko tak powiedziała, jest to bardzo potrzebne ćwiczenie jeszcze dla naprawy wzroku, bo szyjne kręgi odpowiadają też za wzrok człowieka. Także niestety, kto chce naprawić wzrok, to ćwiczenie trzeba używać. No to czyli dla mnie jak najbardziej. No. Tak, i co tam? Ja chciałem może dodać jedną rzecz właśnie. Ja się zgadzam z tym, że... Przepraszam? Proszę, Janusz, proszę. Tak? Chciałem dodać, że rzeczywiście joga mi dużo pomogła, ale ja przesiliłem siłą, z szyją, a później druga sytuacja była, kiedy ja naciągnąłem sobie kręgosłup przy rozciąganiu przed karate i poszedłem na jogę i myślałem, że mi joga pomoże i wtedy dopiero sobie załatwiłem kręgosłup na dobre. Bo jedno z ćwiczeń jest właśnie takie, że należy się mocno pochylić do przodu i cisnąć. I to mi załatwiło kręgosłup na dłuższy czas. Potem chodziłem przez 2,5 roku, chodziłem
chiropraktora, żeby tam mnie nastawiał i tak dalej i korygował. Myślę, że... Janusz, widzisz, jak ja mam rację? No. Zgadza się. No. I to wiele ludzi o tym mówi, że im zaszkodziła yoga. I jednocześnie, jak ja o tym mówię, ja ж nie mówię, że wszystkim, ale z wiekiem trzeba uważać na wiele ćwiczeń, które proponują. Nie, ty dureń, my takie rozumne, no to rozumne, a później 2 lata człowiek chodzi po lekarzach. No, to dobrze, że 2 lata, no, dobrze, że to skończyłeś. A ludzie niektóre na całe życie mają problemy. Najwięcej to przypuchliny. Kręgosłup słaby i wtedy, jak ją naciągasz albo skręcasz, to przypukliny, koniec. No. Największe ryzyko jest też na przykład, jak ludzie starają się przyjąć tak zwany lotus pose, czyli zaplatają sobie nogi. Niektórzy ludzie mają bardzo elastyczne kolana, niektórzy nie i można sobie załatwić kolana na zawsze praktycznie, jeżeli się to stara. Także jeżeli ktoś chce ćwiczyć jogę, to ja bym rekomendował, żeby wybrać takiego instruktora, który jest zupełnie niesprawny, sztywny, ledwo żyje, bo są tacy też. I do takiego... Janusz, ty mnie bardzo podobaешь się. Ty narobił sobą tyle eksperymentów i na takich blendach faktycznie szkolisz się no i troszeczkę choć pokazujesz, bo jak ja mówię o blendach innych, to inaczej, a jak ty mówisz o swoich blendach, to w ogóle wychodzi bardzo fajnie, bo jak ja mówię, mnie liczą durniem, rozumiecie, nie? No. Bardzo dobrze, że jest u ciebie przykłady i ty imi dzielisz się realnymi, o których ja dawno mówię. I faktycznie, co ja nie ruszył jakikolwiek temat, u ciebie jest odpowiedź tym, co ty wcześniej robił i co tobie wcześniej zaszkodziło i ty wyszedł z tego. I ja powiem, Bóg ciebie dużo chroni, bo te błędy, które ty robił, ty wszystkie faktycznie ponaprawiał. To za tobą stoi jeszcze bardzo duże siły. Jeszcze trzymają ciebie na duchu. Bo tyle problem, jak ty miał, to ja widzę, wszystkich wygrzebał się. Dziękuję tobie też. No. Tak, pani Anna, słucham. No ja witam wszystkich. Ja też mogę potwierdzić, że wtedy jak pan mówił, nie wolno tyle kawy pić, a w pracy to niekiedy 3-4 kawy były. I teraz od jakiegoś czasu wiem, że jak jestem zmęczona i chcę przerwy, to zamiast kawy naprawdę zaczynam te skręty robić i dosłownie może 20 sztuk zrobione i już się człowiek czuje taki żywy, tak? Naprawdę działa. A chciałam się zapytać, czy te skręty można też robić na stojąco? Nie stojący, nie siedzący, ja bym nie radził tego. Ja już mówię, to niebezpieczne. No i ja bym jeszcze powiedziałby jedno działanie tego ćwiczenia, możliwe, co pobudzaje jeszcze i daje wam energię. Możliwe, kiedy wy ruszycie tak, to troszeczkę tam ruszy ten mózg po tej czaszce. I z tego powodu możliwe lepiej pracuje. Także radzę wam to ćwiczenie. Jeżeli nie ma pytań, to dzisiaj krótko skończymy. Tylko pół godzinki dzisiaj. No. O, jeszcze. Brigito, proszę. Ja chciałam jeszcze się coś zapytać, bo jeżeli już leżymy i robimy te skręty na łóżku, jak właściwie najlepiej ma być łóżko, czy twarde, czy miękkie, czy ma być poduszka, czy prosto, bo ja słyszałam, że powinno się spać na raczej twardym materacu i równo bez żadnych poduszek, bez niczego. Jak najlepiej, żeby kręgosłup był jak najbardziej odprężony albo odpowiednio, bo to jedni mówią też na brzuchu dobrze spać, to na boku, to na plecach i w końcu różne są zdania. To zależy od tego, kim wy byli wcześniej w ostatnich życiach. Na jakich łóżkach wy spali.
Czyli wszystko dopuszczalne. Okej. Najważniejsze skręty robić, a wszystko jedno na jakim łóżku. Okay. Ja powiem tak, znowu, ja znam wiele różnych zdań na ten temat, jakie łóżko powinno być, czy twarde, czy miękkie. Jedni mówią tak, drugi tak, a najwięcej mówią to producenty. Nie produkują i twarde, i miękkie. I do każdego mogą namówić, czy tobie i twarde, i miękkie. No, myślałam tylko, że po prostu zależy, co najlepsze jest dla kręgosłupa, może jest jakieś wytłumaczenie. Ja liczę, poduszka powinna być, to moje zdanie. Znowu, nikogo nie namawiają. Jak człowiek przyzwyczaił się, jak on żyje, to jego, tak samo moje podejście do tryba życia, nikogo nie namawiają na zmianę tryba życia. Jego trzeba zmienić, jeżeli człowiek chory, zachorował i coś powoduje te choroby. Ale jeżeli człowiek przyzwyczaił się spać na dużej poduszki, ja ему teraz powiem, nie trzeba poduszka. I on za pół roku przyjdzie, mnie daсть w buziu, powie, ja skręcił kręgosłup, ja mam choroby z tego powodu, że ty mnie poradził. Nie można tego. Ja znam jeszcze inaczej. Ludzie z powodu oszczędzenia pieniędzy poskręcali sobie kręgi. Była jedna kobieta, która przychodziła do mnie za poradą, ale ja jak zobaczył, co u niej tam jest, i powiedział, że można coś naprawić, ale to długi proces. Kobieta skręciła sobie szyjne kręgi na tyle, że pod każdym kręgiem kilka przypuklin. I czym? Walką na szyju. I na фрезюру, до фрезюра ходила, на tydzień robiła sobie włosy, klejem tam psikala i żeby codziennie ich z nimi nic nie robić, to dawała walek pod szyję, a żeby włosy były fajne, no to skręciła sobie szyję. Ja myślę, że tam даже chirurgom nie ma jak naprawić. Okej. No, także uroda to taka bzdura czasami, no co zrobisz, no kobiety, one zgadzają się na wszystko, co tylko im radzić. Ktoś powiedział, że ja myślę, że to kto robił z włosami tam coś poradził. No. Okay. Dziękuję. Miał pacjenta. Janusz, proszę. Ja trochę eksperymentowałem z różnymi materacami, podążając za różnymi teoriami, więc kiedyś właśnie Przemysł bardzo promował materace bardzo twarde, więc kupiłem taki specjalny ortopedyczny. Posłuchaj uważnie, ja powiem, jaki ty zrobisz odpowiedź. Ty wybrał średni, twardy ty nie zechciał później, nie? Nie. Widzisz? Więc kupiłem ten materac, który miał być bardzo dobry. Pierwsza rzecz jest, że żona go nie lubiła, bo generalnie kobiety potrzebują bardziej miękki materac, bo kobiety mają większe pupy po prostu. Jak położy się na wznaku, to po prostu ciało się nie może dopasować do tego materacu, bo się śpi jak na desce. Ale niezależnie od tego, to ja też się za bardzo nie wysypiałem, bo doszedłem do wniosku, że trochę za dużo napięcia jednak w kręgosłupie, że to nie za bardzo grało. I w końcu po różnych tam eksperymentach i praktykowania i lepszych materaców i gorszych, w końcu osiadłem na tym dosyć twardym materacu, z tym, że na ten materac kupiłem taki pad, takiej gdzieś grubości i to jest tak zwane shape memory, czyli to jest takie, że znaczy, nie wiem jak po polsku się nazywa, to jest materiał z pamięcią kształtu, który się nam dopasowuje do ciała i ten dosyć pasuje. I na tym się nawet nieźle śpi. I dochodzę do wniosku, w tej chwili doszedłem do wniosku, że właściwie to materac powinien być taki, żeby on się dopasowywał do ciała, nie żeby ciało się starało dopasować do materaca. Ja wam jeszcze dam jeden dowód tych twardych materaców. Jest metoda likwidacji hemoroidów. To dają taką kulkę, zaciskają ten hemoroid i on sam odpadaje, bo on umiera, bo nie ma krążenia. A teraz twardy materac. Człowiek leży na twardym, jak na desce.
No i wtedy jego kości mięśni faktycznie naciskają na tyle, że w niektórych miejscach nie ma krężenia. Człowiek nie zauważa tego. Ale później u jego robią takie, może, drgawki, robią nieprzyjemne rzeczy, bóli. I on nie zauważa, nie związuje to wszystko z tym twardym materasem, w całości twardym. Także ja liczę, że coś powinno być pośrodku. Taki miękki, żeby tam лег, jego nie widzisz. To niepotrzebny, w całości twardy też. Trzeba, żeby przyjemno było. Dziękuję, pan Janusz, za to też doświadczenie. Widzę, ja już mówię, u ciebie na jaki temat ja nie nagrywał, u ciebie na każdy temat jest też swój eksperyment, swoje zdanie. Bardzo dobrze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, nie ma pytań. No co, radzę wam i życzę, żeby u was wszystko było dobrze, że zdrowiem. To, co ja wam dzisiaj zdradził, tę metodę, używajcie, róbcie, będzie dobrze. Tych, kto nie chce, nie lubi to, co ja mówię, nie chce słuchać, proszę nie pisać i nie oglądać mój kanał. A tych, kto chce, możecie tam podpisаться pod niego gdzieś i oglądać to, co ja radzę. Ja radzę swoje rozpracowki skutecznie, które sprawdzone w pierwszej kolejności na sobie, na rodzinie, na pacjentach. I teraz już jest doświadczenie tych, kto używa mojej metody, i oni mogą powiedzieć na każdą rzecz, którą ja radzę. I jeżeli kto powiedział, że coś nie tak z jakimkolwiek ćwiczeniem, z jakimkolwiek zabiegiem, ja bardzo prosiłby taką opinię też mnie dać. Na dzień dzisiejszy ja widzę, że wszystkie rzeczy, które ja proponuję, one pozytywne i dają w większości sytuacji pozytywny efekt. Ja nie mogę powiedzieć, że u wszystkich będzie jednakowy. Jeszcze jest problem w tym, jak człowiek robi. Nie to, że może on źle jego wychodzi i z tego powodu on złe efekty ma. Także trzeba dokładnie zobaczyć, jak to robić, zrozumieć i wtedy będzie mocny efekt. Ale to, co ja mówię cały czas z jednej zasady i nie zaszkodzić. Także wszystko, co ja wam proponuję, to już sprawdzone i działa na 1000% skutecznie. Tylko trzeba używać. Zdrówka, szczęścia, miłości, wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie w ciepłą Dominikanę. Zobaczyć chociażby na ten kraj. Łatwo zobaczyć. Ja tyle lat żył, jeździł dziesiątki raz, można powiedzieć, tam do Turcji, do Egiptu, tam do Bułgarii wcześniej. No, myślę, że dużo stracił. Trzeba było jeszcze тут wcześniej odwiedzić ten kraj. Ja myślę, że Dominikana, Kuba, Коста-Рика, nie обов'язково даже Dominikana, вони znajdują faktycznie w jednym miejscu i klimat prawie jednakowy. Także jeszcze nie był tam, planuję, kto chce może na Haiti, ale tam niebezpiecznie. No. Także jest wiele krajów w tym regionie, które można odwiedzić, zobaczyć przyjemną atmosferę, przyjemnych ludzi. Dziękuję wszystkim, że wy oglądacie moje filmy. Kogo to interesuje, możecie podpisаться na kanał. Пора